Siema! Witajcie na następnej wyprawie. Odwiedziliśmy skażoną Japonię, skażoną Ukrainę, a teraz przyszedł czas na skażoną wioskę w Polsce. Znajdujemy się w miejscu, gdzie duży przemysł wygrał z małą wsią. Ale żeby wam pokazać, jak to wszystko wygląda, to najlepiej zobaczcie to z góry, więc odpalmy drona. Wieś Żukowice to jedne z tych miejsc, na których dzisiaj się skupimy. Za nami możecie zobaczyć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 domków. To nie jest koniec, bo cała wioska też nie do końca jest opuszczona, ale rozdzielimy się. Prawda, panowie? Zgadza się. Dokładnie, mamy radia, jesteśmy przygotowani i jesteśmy w kontakcie. Oto dowód. No dobrze, ale teraz tak kompletnie serio. Ja pójdę może na lewo, bo tutaj jest mniej domów. Wy na prawo i potem razem wgadamy ten PGR tam, co? Możemy tak zrobić. No. I sprawdźmy, czy twoje radio jeszcze działa. Raz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Na. Tutaj Ryba Akwarium. Słuchaj, pamiętajcie o subskrypcji w naszym Instagramie. W Instagramie Urbex History, podłoga oficjal. I dzwoneczku. I subskrypcji. No dobrze, to mi przypadła lewa strona. Tutaj mamy 3 domki. Pierwsza, na co zwróciłem uwagę, to zobaczcie, numer 36, 37 i 38. Czyli dość takie dziwne, bo na przykład u mnie, w sumie my mieszkamy w mieście, to też jest może inaczej, ale są domki, mieszkania, bloki, parzyście po jednej, nieparzyście po drugiej. Zobaczymy jak z wejściem. Widzę, że drzwi są zamurowane, okno jest zabite, ale ścieżka tutaj za mną jest wydeptana, więc na pewno nie jesteśmy pierwsi. No i na pewno nie jesteśmy, bo nawet jest deseczka ładnie podłożona. To wbijamy do środka. Taki mamy plan. Za nami jest Kuba. Łukasz pójdzie w tamtą stronę, ja pójdę w tamtą. Spotkamy się na środku. I wbijemy do tych domków, których się Tak, da. będziemy wchodzić po środku, bo duży teren nie jest. Dobra, to elo. Zobaczcie, że ta wieś była jedną z większych wsi w tej okolicy, gdzie mieściło się kino, gdzie mieściła się poczta, różne urzędy. W tym momencie mieszka tutaj około 6 rodzin, więc no nie jest to zbyt imponująca liczba. 40 lat temu, jak powstała huta miedzi, po jakimś czasie okazało się, że zatruwa okoliczny teren. Tak, żeby nie zatruwać mieszkańców, którzy tu mieszkają, większość z nich została wysiedlona. No i tak naprawdę wszyscy ludzie musieli się stąd wyludnić. Oczywiście dostali odszkodowanie, większość rodzin zamieszka w pobliskim Głogowie. No ale cóż, wioska została, tak jak widzicie, opuszczona, zostawiona sama sobie. Większość miejsc była zrujnowana, zrównana z ziemią. Jestem ciekaw, co tu zastanę i czy kogoś tu zastanę. Hop, hop. Dzień dobry. Jest tu kto? O, nie ma, ale jest piec. Rozwalony. Czyżby szukali w nim jakichś skarbów? W ogóle jakie małe to mieszkanie. Tu była toaleta. Zobaczcie, jeszcze takie leżą rękawiczki na jednego palca. Znaczy na wszystkie palce. A tam chłopaki łażą po tamtych domkach. Tutaj coś jest. To wygląda jak obudowa od schodów. Więc może tu były schody. Były? A jak? Idziemy na górę. To nie jest też tak, że ta wieś jest, wiecie, kompletnie opuszczona, bo spotkaliśmy parę ludzi jadąc tutaj samochodem. Ale tu jest nisko w ogóle, zobaczcie. Ale kiedyś, niestety, zdarzyło się tak, że mała wieś przegrała z dużą hutą miedzi, z KGHM-em. Szerszeń. Ale wielki. To diabeł.
żeby nie zezrę. No dobrze, ale jak to się stało, że Żukowice i pobliska wieś Głogów Wróblewskich zostały opuszczone, wysiedlone? Bąk mnie atakuje. Obok mamy hutę miedzi. Chyba największą w Europie zresztą. Teraz są na niej założone filtry, ale kiedyś ich nie było. Nawet już nie chodzi o filtry. Po prostu produkowała ona na tyle dużo zanieczyszczenia, że nie dało się tutaj żyć. Znaczy dało się, ale nie dało się tutaj zdrowo żyć. W tym momencie jest inaczej. Oczywiście niektórzy ludzie wracają. Nawet są jakieś tam tereny oddane pod budowę. Ale kiedyś było tak, że rzeczywiście na przykład tutaj plony nie rosły. Nie było tutaj zbyt kolorowo, że tak powiem. No i KGHM dał ludziom tutaj mieszkającym duże pieniądze i ich wysiedlił. Niektórzy zostali, nie chcieli przyjąć tych pieniędzy, no i rzeczywiście można spotkać parę mieszkańców. Może nam się uda dojechać do takiego jednego pana, który mieszka na samym końcu wsi, pokazać jego gospodarstwo. No ale większość domów jest pozostawiona sama sobie. No tak, jestem w odwiedzinach u dalekiej rodziny, która nie chciała mnie zaprosić na wesele, więc wejdę oknem. Hello Johnny. Dla osób, które mają rodziny na wsi, to raczej charakterystyczny widok. To nawet tapeta nie jest, to jest chyba po prostu tak pomalowana ściana. No, więc ktoś ciekawą wizję artystyczną miał. Tutaj jestem prawdopodobnie w sieni, bo z tego co pamiętam to było... O, otwarte. No, właśnie tu jest sień. Wejście na pięterko. Tam było... Tutaj jest taki przedpokój. Tutaj większy pokój, tylko ciekawostka, bo nigdzie nie widzę ani pieca kaflowego, ani miejsca na kaloryfery. W ogóle strasznie małe te domki są. Ja wiem, że tak czy inaczej większe od większości mieszkań, no ale nie powiem, lekko klaustrofobicznie tutaj jest. Jeszcze strych, butelki, okienko i pięterko. Grzeje mnie latarka. No właśnie. Dobrze powiedziałem. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to zobaczcie piec kaflowy. Jeszcze tutaj do niedawna stał, teraz została już po nim kubka gruzu. I można powiedzieć fundamenty, jeszcze słoiki, butelki pozostały. Na pewno po osobach, które tutaj mieszkały lub po osobach, które przyszły tutaj już później, jak dane miasto zostało opuszczone. Bo musicie wiedzieć, że mimo to, że wioska ta, nie miasteczko, przepraszam, została opuszczona, to wiele osób, które tutaj mieszkało, do tego miasteczka ma nadal sentyment i wracają tutaj. A tak jak mówię, 6 rodzin zostało. O. Przepraszam, Łukasz, to był Łukasz. Jeszcze raz, co mówisz? Halo, Łukasz? Wiesz co, bo w tym budynku, w którym byłem, to miałem do zwiedzenia, Nie wiem. tylko połowę, bo były zamknięte drzwi, więc czekam przy tym trzecim. No dobra, to ja wychodzę i idę tam do ciebie. Okej, czekam. Dobrze, będziemy szli do następnego domku, bo w tym nie ma wiele. Spodziewałem się też, że będzie więcej winnych, ale jednak. Ale mogę wam zdradzić i chciałbym wam zdradzić jedną tajemnicę. A mianowicie to, że będziemy tutaj spać. Dobra, może nie do końca będziemy spali tutaj w tych domkach, ale w okolicy. Natomiast to jest temat na oddzielny odcinek. Mam lekkie déjà vu, ponieważ tu już ocieplenie z tej słomy powoli już odpada, ale nie ma co się dziwić. Nie ma co się dziwić, to że w ogóle te budynki jeszcze stoją, to jest jakiś cud przysłowiowy. Ponieważ ta cała wioska była przeznaczona do wyburzenia i to, że ostały się przynajmniej te kilka domów, to i tak jest bardzo dobry znak.
Jeszcze but stary. Zejście do piwnicy. Ciekawe, czy uda mi się wyjść. Próżne nadzieje, próżny trud. Dobra, pierwszy dom poszedł w miarę szybko. Jakoś w szoku za bardzo nie jestem, więc mówiony następny. No już jesteśmy razem i został jeszcze przed nami ostatni budynek. W ogóle czuję się trochę jak taka nielubiana rodzina, gdzie zabarykadowali się, to wiesz, nie chcą nas puścić, a to wyjdę oknem. No tutaj akurat oknem nie było problemu wchodzić. No. Proszę cię, czyń honory. Tak, w tym pierwszym domku, w którym byłem, to no, układ pomieszczeń był podobny. Wiesz, dwa małe pokoje i wejście na górę, więc podejrzewam, u ciebie to było to samo i tutaj to samo. Ja teraz się rozejrzę, bo w sumie wtedy wchodziłem z tamtej strony i ten główny pokój był przesunięty w prawo, ale tak samo symetrycznie, więc to może być rzeczywiście to samo. O, tutaj ktoś legowisko miał. Tak, tutaj była kuchnia, tylko powiem ci, że w tym moim pierwszym domku, w którym ja byłem, przy wejściu był piec kaflowy. Zobaczymy jeszcze po tamtej stronie, czy coś takiego będzie. Ja co prawda swoim miałem tylko połowę budynku, ale właśnie tego pieca nie czułem. A układ był podobny, tylko właśnie od drugiej strony. Czyli tam w tym budynku, w którym ja byłem, to tutaj jeszcze był kawałek pieca kaflowego, więc A widzisz, moim nie było. tam mieszkali jacyś ludzie z pomysłem. Chyba że tutaj też taki piec był, ale już niestety nie, no nie mogłoby to, nie mogłoby to tutaj być, bo byśmy widzieli. O. To chodźmy dalej. Dobra, czas na górę. To samo widziałem w tamtym domku, tylko że ten jest w dużo lepszym stanie, bo tam już sufit był oderwany i ta słoma z niego wystawała. No wiesz, w sumie to nie jest najlepszym stanie, bo tu też tam było wyrwane to, ale to moim też tak zwisało. Wiesz co? Powiedziałem w tamtym domku, że tapety były pewnie dobieranie wedle uznania człowieka, który w nim mieszkał, ale te tapety tutaj są identyczne jak tam. Ale widzisz, w tym moim to nie była tapeta, tylko tym, którym byłem, to było takie odmalowane jakby. Poskacz. Widzę, że ważny jesteś. Wiesz, to jest jakby co to 2 metry w dół tylko. Ale na szkło. Oj tam, twarde plecy mam. Tak troszeczkę dziwnie, bo widać, że z kamienia porobione. Ale dobra, tu będziemy wbijać. Ciekawe, czy się zmieszczy w ogóle. Tak sobie to wykombinowałem, może trochę pokracznie, ale tędy będę mógł zmieścić aparat bez problemu, a tam nie miałem gdzie go zawiesić. No, także tak. Jeszcze obiektyw. Nie wszędzie. Chodźcie tutaj do mnie, coś wam pokażę. No i namówił. Teraz pytanie, co autor miał na myśli, który domek był dla niego ostatni? No ostatni po lewej niby powiedział, czyli tam, ale on mógł patrzeć w drugą stronę, czy może być to tam. Pamiętaj, że na pewno nie ten po środku. Chyba że był po tamtej stronie i patrzył tam. No bo ostatni po lewej by był tam. Takie trochę iść na całość, że wiesz, możemy wybrać jedną bramkę, ale nie wygrywamy nic, tylko od razu zonka łapiemy. No właśnie, grubego zonka. Chociaż od razu chudszego. To chyba nie był ten od lewej. A, widzę kamerę. Myślałem, że go przez tą dziurę zmieszczę, a nie mogę. Jeżeli nie zdejmę obiektywu, a nie chcę, bo się ukurzy matryca. Weź go, wyciągnij i podaj mi przez to okno z boku. A powiedz, kto jest twoim mistrzem. Jedi. To nie mogę. Kompletnie tego Postaraj nie się pomyślałem. przecisnąć aparat przez tą dziurkę. A, to nam chciałeś pokazać. To? Nie, mam lepszą rzecz. Tu jest dużo szkła, to uważaj. Już mnie, bo w ogóle bąk lata i mnie w rękę ugryźł. Bąk. Jak ty się tu zmieściłeś? Wsadziłem nogę, tu u góry są takie dzyndzle od firanki i się ich złapałem. Ten dom ma nogi. Dasz radę? Au. Nawet jeżeli chciałbym, to nie wiem jak ci pomóc. Tu u góry tych się łapałem, no widzisz? To są ściany zbite. To jest wchodzenie na przypale albo wcale. Prędzej tą ścianę zawali się i jeszcze w tej kurce do mojego domu, samochodu będzie chciał wyjść. Coś ci się stało, czy nie? Nie. Na pewno? Nie no, zapraszamy. Dobra królu, widzisz to? Jakiś pomysł mam, ale nie wiem czy wyjdzie. Bo teraz patrz, musisz wejść na to, I nogą a na tą potem dziurę. musisz wejść tam.
A mam lepszy pomysł. Jesteś człowiekiem do zadań specjalnych, więc ja się tam nie wybierałem, to taki brudny. Ninja mode on. Człowiek, który biega po ścianach, ale nie przemyśli. Bo ta farba jest śliska i to jest problem. Żebyś się nie połamał tylko. Przedstawione ujęcia na tym filmie są wykonywane przez kaskaderów. Nie należy ich wykonywać samodzielnie i odradzamy coś takiego. Nie lepiej powiedz, jak się złapać za ścianę, na której mój punkt poparcia wygląda tak. Oficjalnie się poddaję. No to jeżeli się nie czujesz na siłach, to nie ma co. No ja nie zrobię tam kroku. No ja rozumiem, jeżeli się nie czujesz na siłach, to jasne, jak najbardziej. Dlatego złażę. Słucham? Dlatego złażę. Się tam znajduje? Nie, zupełnie nic. Chodźmy dalej. Murowane okna, żeby nikt się przypadkiem do środka nie wszedł. Znajduję się w budynku, którego widzieliśmy okna po drugiej stronie z cegieł. Zobaczcie, że to jest jakby taki mały bloczek. Kolejna izdebka z taką samą tapetą. Tutaj wchodzimy na taki długi korytarz, w którym po lewo, jak się idzie, są pokoje i po prawo również są pokoje. Więc tutaj mogli po prostu mieszkać pracownicy tych PGR-ów. Mieli swoje pokoje. Zaraz pewnie znajdziemy jakąś toaletę. Albo toalety właśnie były w tych mniejszych budyneczkach, które przed chwilą wam pokazywałem. A tutaj po prostu spali. Nic więcej nie ma. Gruzy, domki, gruzy, pokoje. Dobra, wracamy do Łukasza i Kuby. Gdzieś? No. Nawet jeżeli coś takiego nie. To są takie obręcze do skręcania. Książka jakaś, zobacz. Jaka brudna. Do nauki jakaś. No, tangens, kotangens, No trochę tu leży. jakaś matematyka. Także tak. To byłoby do zrobienia, tylko ta ściana jest na tyle śliska, że wiesz, trzymam się ręką, jakbym się oparł, to on zleciał z nim. No dobrze, no ja też jest dużo ważenie nam rady, zresztą nie tyle. A tak się śmiał! Co? Ja już jestem pewien na zewnątrz. Tak się śmiał, tak się śmiał! Eksplorator, amator. I oto, proszę państwa, jest cud natury. Atlas, dach trzyma. Rubeksowy przykus. Czekaj, foto ci zrobię. Elo. PGR? PGR, O, wyglądasz jak chłop. To prawda. z Mazur. Jak syn młynarza. Ej, ale zobaczcie jedną rzecz. Jak jechaliśmy przed chwilą tutaj, Konrad, No, to tam była główna ulica i był strasznie duży ruch. zgadzam. A tutaj zobaczcie. Dziki wschód. Koniec Dziki miasta. wschód, to nie? Przede wszystkim koniec terenu zabudowanego za tym jest. Tylko jeden samochód przejeżdżał tędy. To też jakiś, który zabłądził. No, pewnie tak. Ludzi. Średnia wieku w tym samochodzie to było jakieś 85 lat. Znaczy, w ogóle w tej miejscowości, jeżeli można to jeszcze nazwać miejscowością, zostało 6 rodzin z 1500 ludzi, którzy tu mieszkali kiedyś. Prawda? Ty, bez kitu. No To jest czyjeś, to jest używane. To możesz tam podejść, spróbować kawałek. Znaczy, musimy pamiętać, że część osób tutaj dalej mieszka, bo nie chciało się wyprowadzić. Te pola są zadbane, więc jeżeli ktoś miał okazję zaadaptować ten PGR, to Jak widzicie, tam normalnie maszyny rolne, domostwo. No i przede wszystkim ten budynek, który jest w naprawdę dobrym stanie, jak na tereny tutejsze. Okna są w środku, kraty. Nie będziemy się nikomu wbijać na posesję. Widzicie ten komin tam? To jest chłodnia. W hucie miedzi. Ale wracamy do chłopaków. Mieszkanie numer 2, ale nikt już go nie otworzy. Natomiast ciekawa sprawa, zobaczcie, w jednym domku mieszkały dwie rodziny, które graniczyły przez środek. I nawet jest taka opcja, że jak się chodzi po tych domkach, to mieszkało się mniej więcej o tak, że się miało górę nad sąsiadem. Dziwne, ale tak było. Zamknięty
Zamknięty, raczej nie da się tam wejść, z tego co widziałem jest to czyjeś, a jeszcze nawiązując do tego co mówiłeś, znalazłem tam taki domek mniej więcej jak te, tylko że był dłuższy, mniej więcej łącząc go to był na długość 3 takich domków, gdzie jak się wchodziło miałeś pokoje po lewo i po prawej. Wydaje mi się, że tam właśnie mieszkali ludzie, pracownicy właśnie z byłego PGR-u. Możliwe, on jest niedaleko. Ale dobra, słuchajcie, pokażemy wam resztę wsi. Może zobaczymy pałac, ale tam są podobno bezdomni, którzy hodują kozy. Więc to jest ciekawe, warto zobaczyć. Tylko to już musimy pojechać samochodem. To mówię ja, Konrad z Urbex History. A za mną wieś, skażona. Chcecie zobaczyć więcej? To oglądajcie. Uważnie. Ile to człowiek historii liźnie przy jednym odcinku, co? Ale już jak widzicie, słońce zaczyna powolutku schodzić, ściemniać się. To jest nasz 3. odcinek tego dnia. I mamy tutaj zostać na noc. Także jeszcze wam pokażemy resztę wioski i idziemy spać. No dobra, to nie jest konkretnie ten pałac, bo on tam stoi dalej, ale to są jego części, które są remontowane. To jest bardzo dobra nowina. Znaczy, że coś się dzieje w Żukowicach, że ludzie wracają i to o to chodzi. I tak samo myślę, to tutaj też zostało zabezpieczone i też jest kwestia czasu, zanim to po prostu odremontują i ludzie tutaj wrócą, nic tylko się cieszyć, tak? Przepraszam, jak mogę dojechać do opuszczonego pałacu? Idziemy Pomoże mi spać pan? w opuszczonym lesie, skażonej wsi. Chodźmy. Ale to w następnym odcinku, napisy końcowe. Cześć.